Cześć, tu Ola. I Mohamed. Witamy Was w nowym odcinku na kanale Polegi Travels. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o podobieństwach między Turcją a Egiptem i o tym, co te dwa kraje mają ze sobą wspólnego. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się nagrać taki odcinek? Jak wiecie, z Egiptem związani jesteśmy od dawna. Tak. Mohamed właściwie całe życie, ja sporo lat, a jeszcze przez 2 miesiące w tym roku podróżowaliśmy po Turcji. Kto nie widział, kto ominął ten moment, jest sporo filmów z samej Turcji, można sobie do nich wrócić. I właśnie dlatego postanowiliśmy porównać te dwa kraje, dlatego że kiedy byliśmy w Turcji, to co chwilę w różnych sytuacjach myśleliśmy, jejku, to jest tak samo jak w Egipcie, Tak. albo w Egipcie jest podobnie, albo w Egipcie jest prawie tak samo. I dlatego dzisiaj chcielibyśmy o tych podobieństwach Wam opowiedzieć. Dzisiaj pierwsza rzecz jest język. Tak. I to jest w ogóle częsty błąd, dlatego że wielu osobom się wydaje, że w Turcji mówi się po arabsku, a tak nie jest. W Turcji językiem urzędowym jest oczywiście język turecki. Tak. Ale dlaczego mówimy, że język jest podobny? Dlatego, że język turecki ma bardzo dużo wpływów z języka arabskiego Tak. i bardzo dużo słów jest wspólnych albo na tyle podobnych, że nawet jeżeli zna się arabski, to można coś z języka tureckiego zrozumieć. Tak, oczywiście. Niestety w Turcji niewiele osób mówiło po angielsku, tak z naszego doświadczenia. I musieliśmy komunikować się za pomocą translatora albo kilku słów, których się nauczyliśmy po turecku. Ale co ciekawe, wiele słów Mohamed rozumiał, znaczy obydwoje rozumieliśmy, dlatego że takie same słowa używane są w języku arabskim. Pierwsza chyba jest marhaba. Tak. To jest słowa arabskie. Witajcie. Już na samo powitanie. W Turcji się używa powitania, które jest oryginalnie słowem arabskim. Tak, tak. Druga jest kitab. Kitab jest książka. Tu jest tak samo w Turcji. Mają tak samo słowo. Tak. I co ciekawe, najwięcej podobieństw znaleźliśmy w takich bardziej wyszukanych słowach, takich bardziej skomplikowanych niż takie słowa codziennego użytku. Na przykład budowa. Insha'at. Tak, budowa jest insha'at. Tak. Tak samo, ale... I tak samo jest po arabsku. No. Albo... Literatura jest adabiyat. Tak samo też w Turcji. Adabiyat. No, literatura. Albo adabiyat. pokój. Pokój po turecku to jest oda. Tak. I w dialekcie egipskim też mówi się jest oda. oda. No. Co jeszcze tam było? Ulica. Ulica jest... Sokak jest po turecku. No, też w egipski jest sokak, ale sokak jest mała ulica. Ta mała ulica między dwa malutki budynek. Taki malutki ulica. Taka mniejsza ulica. No, tak. Druga rzecz jest kuchnia. Jedzenie. Jedzenie, tak, bardzo, tak. Bardzo dużo jest podobieństw, tak. Jeśli chodzi o jedzenie, o kuchnię w ogóle turecką i kuchnię egipską. Przede wszystkim słodycze są bardzo podobne. W Turcji też znajdziemy bakławę, też znajdziemy hałwę o przeróżnych smakach, dokładnie tak samo jak w Egipcie. Często niektóre słodycze są takie same, a na przykład inaczej się nazywają i to było bardzo zabawne też dla nas, bo czasami szliśmy do cukierni, nie wiedzieliśmy jak się dana rzecz nazywa po turecku, Mohamed mówił po arabsku i pan się z nas śmiał, bo mówił, że to jest zupełnie inna rzecz w Turcji. To jest na przykład, katajew i kunafa. Tak, na przykład to co w Egipcie nazywa się kunafą i w ogóle kunafy w Egipcie jest bardzo dużo rodzajów, bo może być zwykła kunafa, może być kunafa z orzechem, może być kunafa z serem, z czekoladą.
z bardzo różnymi nadzieniami, ale to wciąż jest kunafa, tylko po prostu się mówi jaka. Natomiast okazało się, że to, co w Egipcie nazywane jest zwykłą kunafą, w Turcji nazywane jest katajew. A w Egipcie katajew to jest zupełnie co innego już. To jest taki słodki pieróg z serem w środku, więc rzeczy są bardzo podobne, nawet takie same, tylko często mają inne nazwy. Tak, druga rzecz jest kofta. Kofta jest też, mamy kofta w Egipcie. Ale czekaj, czym jest w ogóle kofta? Bo kofta jest to jest mielone mięso, które jest grillowane albo smażone. Ale dużo czasu jest grillowane z cebula, małe pietruszki, pieprz, coś tam jest bardzo, bardzo dobre. Poza tym przyprawy. W kuchni tureckiej używa się bardzo wielu przypraw, dokładnie tak jak w kuchni egipskiej. Że zawsze jak jeździmy do Egiptu, to ja mam wrażenie, że w Polsce w ogóle nie używamy przypraw, ale w Turcji mam dokładnie tak samo. To, że można masę przypraw w ogóle kupić na bazarze i zawsze jest ten taki piękny zapach w ogóle zmieszanych różnych przypraw i to, że w ogóle właśnie w kuchni używa się wielu przypraw. Tak. Co jeszcze? Ludzie w Turcji piją dużo herbaty. Zawsze. O każdej porze dnia, nieważne jaka jest temperatura, nawet jak jest 40 stopni, to ludzie i tak będą pili herbatę. Ale poza herbatą, poza tym, że piją bardzo dużo herbaty, która w ogóle jest pyszna moim zdaniem, dlatego że w Turcji w ogóle produkuje się herbatę na północy nad Morzem Czarnym w regionie Rize i ta herbata jest przepyszna, bardzo polecam, ale też w ogóle pije się bardzo dużo kawy. I też bez względu na porę dnia, nawet kawę się pije wieczorem, kiedy nam już się wydaje, że się nie pije kawy, że to już nie jest pora na kawę, bo czas już iść spać, ale w Turcji każda pora na kawę jest dobra. Tak, co jeszcze? I oczywiście kawę po turecku, tak? Tak, kawa po turecku. Ja osobiście bardzo lubię. Jeżeli ktoś nie lubi kawy po turecku, to może mieć problem, żeby znaleźć inne kawy, bo wszędzie tak naprawdę jest po prostu kawa po turecku. I w Egipcie też pije się bardzo dużo herbaty i sporo kawy i też jedną z najbardziej popularnych kaw jest oczywiście kawa po turecku. W Egipcie nazywa kawa Osmanli. Osmańskiego kawa. Osmańska kawa. A jak to jest po arabsku? Osmańska kawa. Ahwa Osmanli. Ahwa Osmanli. Tak. Faktycznie. Tu jest dobre, tam. Bardzo dobre. Kolejne podobieństwo to są, tak szeroko mówiąc, tradycje i zwyczaje. I tutaj trzeba zaznaczyć na początku, że my mówimy o miejscach, które nie są kurortami turystycznymi. Bo ani w Turcji, ani w Egipcie w takich miejscach nie byliśmy i tam sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, bo to są miejsca nastawione na zysk z turystyki. Więc i tam są różni ludzie i tam są różne zachowania, więc nie mamy pojęcia jak tam jest. Podejrzewam, że w obydwu krajach podobnie, że po prostu trudno doświadczyć takiej prawdziwej na przykład egipskiej czy tureckiej gościnności. My w takich miejscach nie byliśmy, mówimy o tym, co tak naprawdę jest poza tymi miejscami, bo i po Egipcie, i po Turcji podróżowaliśmy na własną rękę. I w Turcji spotkaliśmy się z naprawdę ogromną gościnnością. Nie tylko bardzo ogromne. Że korzystaliśmy wielokrotnie z couchsurfingu i tam poznaliśmy naprawdę świetne osoby, to też jeździliśmy po prostu po Turcji autostopem. I dzięki właśnie podróży autostopem poznaliśmy naprawdę wspaniałych ludzi. Bardzo. Kierowcy na przykład, którzy nas zabierali, zapraszali nas na obiady, na lody, na kawę, na herbatę, to był standard. W ogóle kawę i herbatę w ogóle nawet trudno było odmówić. Miód. Tak, na przykład dawali nam słoik miodu, który był przepyszny, ale było tego bardzo dużo. Wiele osób zapraszało nas do siebie na noc. Akurat nigdy z takiej oferty nie skorzystaliśmy, bo zawsze gdzieś już mieliśmy nocleg zorganizowany, ale zapraszali nas do siebie do domu, zapraszali nas na obiady, czasami też nadkładali drogi, żeby nas gdzieś podwieźć, to w ogóle było dla mnie coś niesamowitego. I to jest rzecz wspólna z Egiptem, bo jak się w Egipcie pojedzie poza takie miejsca typowo turystyczne, to dokładnie też tak jest. My mieliśmy taką przygodę w oazie Siła.
chyba opowiadałam Wam w odcinku z oazy Siła, jeśli dobrze pamiętam, że przyjechaliśmy do tej oazy o godzinie 4 rano, nasz hostel był zamknięty i jeden z pasażerów, który jechał z nami tym samym mikrobusem, zaprosił nas do swojego domu, przygotował nam miejsce do spania, przyniósł nam herbatę, przyniósł nam jedzenie, rano jeszcze nam przyniósł śniadanie, potem nas odprowadził do tego hostelu. Więc to było super miłe i to była taka prawdziwa egipska gościnność, której można doświadczyć poza miejscami turystycznymi. I w Turcji mieliśmy dokładnie takie same doświadczenia. I też po prostu ludzie są tacy otwarci. Tak, ludzie generalnie są otwarci. Są tacy ciekawi turystów, szczególnie no po prostu turystów z innych państw. Nawet w Turcji właśnie okazało się, że niewiele osób zna angielski, ale nawet mimo tego ludzie byli bardzo otwarci i zawsze gdzieś tam chcieli do nas zagadać, porozmawiać z nami, zapytać skąd jesteśmy, gdzie już byliśmy w Turcji, co nam się w Turcji podoba. Po turecku, no. No oczywiście po turecku, za pomocą translatora gdzieś, ale często nam się tak zdarzało, że ludzie nas gdzieś zaczepiali i właśnie... To jest pierwsza rzecz, skąd jesteście? I pytali po prostu o różne rzeczy, z nami pogadać. Albo jak, nie wiem, pytaliśmy nawet kogoś o drogę i ktoś nie znał angielskiego oczywiście, to i tak próbował nam pomóc, no, na różne sposoby, jak tylko się dało, ale nigdy nie było tak, że nas ktoś zostawił bez pomocy, dlatego że na przykład nie znał języka. Więc taka otwartość i taka bezinteresowna chęć pomocy, to było bardzo fajne w Turcji. No. I w Egipcie też tak jest. Ostatnia rzecz jest religia. Turcja i Egipt mają jedną religię, jest islam. Jest popularniejsza religia w kraju. Tak, oczywiście w Egipcie jest też mniejszość chrześcijańska, ale jednak większość Egipcjan to są muzułmanie, około 90%. I w Turcji większość mieszkańców w kraju to są również muzułmanie. Tak. I to jest rzecz wspólna, ale ważną różnicą jest to, i to o czym też bardzo dużo osób zapomina, jest to, że Turcja jest krajem świeckim. To oznacza, że w przeciwieństwie na przykład do Egiptu, w Turcji mężczyźni mogą mieć tylko jedną żonę, a nie 4, tak jak w Egipcie. Tak Mam tylko jedną. To ty masz jedną, ale prawnie w Egipcie można mieć 4, tak? Prawo na to zezwala. Koniec, nie chcę. Jedna jest wystarczy. Co jeszcze? Na przykład w Egipcie, to Wam też niedawno opowiadałam w jednym odcinku, prawo jest oparte w dużej mierze na prawie islamskim. Więc na przykład jeśli chodzi o dziedziczenie, to zawsze na przykład córka dostanie 2 razy mniej spadku niż syn. Syn zawsze dostanie więcej. W Turcji takiej sytuacji nie ma. W Turcji kobiety i mężczyźni są równi względem prawa, jeśli chodzi o dziedziczenie i dziedziczą tyle samo. Tak, więc o tym trzeba pamiętać, że owszem, główną religią w Turcji jest też islam, ale troszeczkę inaczej do tej religii podchodzi, głównie ze względu na to, że właśnie kraj jest krajem świeckim. Turcja jest krajem laickim, prawo nie jest oparte na prawie religijnym. To jest bardzo duża różnica i wydaje mi się, że też przez to ludzie są bardziej liberalni, jeśli chodzi o religię, niż w Egipcie. Chyba trochę, ale mają takie konserwatywne. Są osoby konserwatywne, są osoby bardzo liberalne, tak jakby ten poziom religijności w Turcji też jest bardzo różny oczywiście, ale wydaje mi się, że są bardziej tacy otwarci niż w Egipcie. Na przykład w Turcji bardzo dużo osób pije alkohol. No. Bardzo dużo muzułmanów pije alkohol i tam w ogóle nie mają ludzie problemu, żeby o tym mówić. W Egipcie raczej jak ktoś pije alkohol, to nie mówi o tym głośno, nie chwali się za bardzo, że pije, po prostu dlatego, że społecznie to nie jest tak za bardzo akceptowane. Tak. A w Turcji, z tego co zauważyliśmy akurat tam, gdzie byliśmy, wśród osób, które też poznaliśmy, picie alkoholu to była najbardziej normalna rzecz na świecie i nikt nie miał z tego powodu żadnego problemu. Wszyscy o tym swobodnie mówili. Tak. To by było na tyle, jeśli chodzi o podobieństwa między Turcją a Egiptem. Tak. Na razie nic nam jeszcze nie przychodzi do głowy. Ale jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to dajcie znać w komentarzach. Albo jeśli przychodzi Wam do głowy jakieś takie podobieństwo między tymi krajami lub różnica, to też dajcie znać. W komentarze, tak. Pamiętajcie, kciuka w górę, subskrybuj nasz kanał. Widzimy się na następnym
logo. odcinku. Tak, w następnym odcinku. Tak, oczywiście. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Cześć. cześć.